W moim dzisiejszym filmie odpowiem na pytanie, dlaczego w czasach III RP nie pociągnięto do odpowiedzialności za zbrodnie komunistycznej Polski generałów Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. Dowiecie się również tego, dlaczego politycy różnych opcji oddawali im zawsze szacunek i zawsze chwalili ich honor. Gdy w grudniu 2012 roku zbliżała się kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego, Janusz Palikot, jeden z najbardziej rozpoznawalnych wówczas polskich polityków, odwiedził przebywającego w szpitalu generała Wojciecha Jaruzelskiego. Widzieliśmy tę scenę na ekranach swoich telewizorów. Przypominała ona scenę z kultowego filmu zrealizowanego na podstawie powieści Mario Puzo „Ojciec chrzestny”, w której schorowany Vito Corleone, jak przystało na ojca mafijnej rodziny, pomimo tego, że już nie rządził, odbierał nadal szacunek od innych mafiozów. Oddawanie tego szacunku było ważną częścią zwyczajów mafijnego świata opisanego przez Mario Puzo. Można się było wówczas zastanawiać, po co polityk niepodległej Polski, przyznający się do działalności w demokratycznej opozycji w czasach PRL, odwiedza byłego komunistycznego dyktatora, który w grudniu 1981 roku wprowadził w kraju stan wojenny i zwalczał tę demokratyczną opozycję. Ale Palikot nie zrobił tego wyłącznie dla medialnego rozgłosu. Janusz Palikot nie był jedynym politykiem, który oddał szacunek byłemu komunistycznemu dyktatorowi. W czasach III RP robili to również inni polscy politycy. Gdy we wrześniu 2011 roku generał Jaruzelski przebywał w jednej z warszawskich klinik, odwiedzili go między innymi dwaj byli prezydenci, Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa. Schorowanego Jaruzelskiego odwiedził także wtedy syn Wałęsy, Jarosław, który również przebywał w tym szpitalu po wypadku motocyklowym, w wyniku którego doznał obrażeń. Podobnym szacunkiem polskich polityków cieszył się po roku 1989 były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych generał Czesław Kiszczak, który był prawą ręką generała Jaruzelskiego. Ale Jaruzelski i Kiszczak cieszyli się szacunkiem nie tylko polskich polityków, ale także przedstawicieli polskiej kultury, mediów, biznesu oraz tak zwanych autorytetów. Ale nie tylko cieszyli się tym szacunkiem. Ich honor opiewała Gazeta Wyborcza i jej polityczny guru Adam Michnik. Właściwie nic by nie było, Wojtku, nic. Nic. Tylko ty i Wałęsa, i dwaj ludzie, którzy mogli zmienić bieg historii. Wyście to zrobili. Do okrągłego stołu szliśmy bowiem z daleka, przebyliśmy trudną drogą. To wszystko miało bezpośredni związek z faktem, że Jaruzelski i Kiszczak w 1989 roku doprowadzili do politycznego kompromisu pomiędzy komunistami a solidarnościową opozycją. Ale nie był to zwykły kompromis, a jedynie mafijny układ wymuszony tragiczną sytuacją gospodarczą kraju, która mogła obudzić kolejną robotniczą rewoltę. Tak jak w przypadku każdego mafijnego układu, tak i w tym przypadku bossom, którzy do tego doprowadzili, należał się szacunek. I ten szacunek Jaruzelskiemu i Kiszczakowi w czasach III RP okazywano. Odpieprz się może, co? Może się odpieprz od generała teraz. Nie można było ich też pociągnąć do odpowiedzialności karnej za ich zbrodnicze czyny, a dokładnie zrobić tego skutecznie. Nawet jeśli ktoś próbował tego dokonać, to zazwyczaj próby te okazywały się nieudane, albo też ci, którzy je podejmowali,
sami źle kończyli. W przypadku generała Jaruzelskiego taką próbę w 2007 roku podjęli prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej, którzy wówczas skierowali przeciwko Jaruzelskiemu akt oskarżenia. Zarzucili mu w tym akcie oskarżenia kierowanie związkiem przestępczym o charakterze zbrojnym, mającym na celu popełnianie przestępstw oraz podżeganie członków ówczesnej Rady Państwa do przekroczenia swoich uprawnień poprzez uchwalenie dekretów o stanie wojennym. I wtedy zaczęły się problemy. W maju 2008 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia nakazał prokuratorom IPN uzupełnienie materiału dowodowego o przesłuchania Michaiła Gorbaczowa, Margaret Thatcher, Helmuta Schmidta, Zbigniewa Brzezińskiego i wielu innych ważnych zdaniem warszawskiego sądu świadków. Stało się wówczas jasne, że ten proces potrwa wiele lat. Potem przyszła kolej na kłopoty zdrowotne generała Jaruzelskiego, które równie skutecznie hamowały dalszy bieg tego procesu. Ale niemożność skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności karnej Jaruzelskiego mogliśmy widzieć także wtedy, gdy toczył się proces w sprawie masakry robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku, w którym Jaruzelski był jednym z głównych oskarżonych. W 1995 roku prokuratura skierowała do Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku akt oskarżenia w tej sprawie. Proces miał się rozpocząć już w marcu 1996 roku, jednak się nie rozpoczął. Obrońcy oskarżonych złożyli bowiem wniosek o umorzenie sprawy, argumentując, że nie podlega ona orzecznictwu sądów karnych, a jedynie Trybunału Stanu. W listopadzie 1999 roku proces został przeniesiony do Sądu Okręgowego w Warszawie. Tyle tylko, że przez następne lata chorowali oskarżeni, prokuratorzy, sędziowie i świadkowie. To skutecznie wyhamowało ten proces. W lipcu 2011 roku warszawski sąd zawiesił ten proces ze względu na zły stan zdrowia Jaruzelskiego. Ten proces ostatecznie zakończył się, gdy 25 maja 2014 roku Jaruzelski zmarł. Podobnie wyglądała sytuacja z generałem Czesławem Kiszczakiem. Także w jego przypadku wymiar sprawiedliwości wielokrotnie okazywał się bezradny. Tak było między innymi jesienią 1990 roku, gdy prokurator Andrzej Witkowski z Departamentu Prokuratury Ministerstwa Sprawiedliwości chciał przedstawić Kiszczakowi zarzuty manipulowania śledztwem w sprawie śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Szefowie Witkowskiego zaczęli tworzyć wątpliwości wokół jego działań. Sugerowali, że zarzuty dla Kiszczaka trzeba jeszcze przemyśleć. Stało się więc jasne, że Witkowski posunął się w swoim śledztwie za daleko. Gdy Kiszczak dowiedział się o zamiarze postawienia mu zarzutów przez Witkowskiego, udał się do Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie, w którym, jak się później okazało z dokumentacji medycznej, miał nawet przejść zawał. Kilkanaście dni później decyzją ówczesnego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości, profesora Wiesława Chrzanowskiego, Witkowski został odsunięty od tego śledztwa. Ta sytuacja powtórzyła się kilkanaście lat później, gdy Witkowski został prokuratorem pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej. Prokurator ponownie prowadził wówczas śledztwo w sprawie zamordowania księdza Popiełuszki. Kiszczak napisał wówczas list do ówczesnego prezesa IPN, profesora Leona Kieresa, skarżąc się w nim na działania Witkowskiego. Jesienią 2004 roku, gdy Witkowski po raz drugi zamierzał postawić zarzuty Kiszczakowi, został wezwany w trybie pilnym przez kolegium IPN. Tam
Najpierw zażądano od niego wyjaśnień w sprawie, a potem zakomunikowano mu, że prowadzi śledztwo wbrew wynikom badań historycznych. Zupełnie zapomniano o tym, że to wyniki śledztwa Witkowskiego powinny posłużyć do ustalenia prawdy w sprawie zamordowania kapłana, a dopiero potem tę prawdę winni opisać historycy. W każdym razie jesienią 2004 roku Witkowski został po raz drugi odsunięty od śledztwa i stało się to dokładnie wtedy, gdy zamierzał przedstawić zarzuty karne byłemu szefowi MSW. Jeszcze większą parodią okazał się proces w sprawie pacyfikacji kopalni Wujek w grudniu 1981 roku, w czasie której zginęło 9 górników. Z tego procesu po jakimś czasie wyłączono sprawę Kiszczaka, która toczyła się odrębnie. W trakcie procesu Kiszczaka okazało się, że biegli sądowi, aby ustalić, czy może on w ogóle być sądzony, potrzebują na to wielu miesięcy. Z tego właśnie powodu wielokrotnie zmieniano terminy rozpraw, czekając na opinię sądowych medyków. Tymczasem obrońcy Kiszczaka podnosili, że jego udział w procesie jest w ogóle niemożliwy, bo rzekomo generał stracił słuch. Czy wyraża pan zgodę na prowadzenie rozprawy bez udziału pańskiego obrońcy? I jakie pan stanowisko w tej sprawie chciałby zmienić? Sam Kiszczak twierdził natomiast, że nie wie nawet, co się dzieje na sali. W rezultacie tego w czerwcu 2012 roku orzeczono, że generał jest bezterminowo niezdolny do udziału w tym procesie. Tymczasem generał kilka dni po tej decyzji wylegiwał się na swojej daczy, będąc w jak najlepszym humorze i zdrowiu. Potem wyjechał na wypoczynek do Egiptu. Co jeszcze bardziej ciekawe, gdy Kiszczak wypoczywał w Egipcie, toczył się tam proces Hosniego Mubaraka, byłego dyktatora Egiptu, którego przywożono do sądu na szpitalnym łóżku. To Jaruzelski i Kiszczak byli konstruktorami politycznych zmian w Polsce w 1989 roku. Podejmując rozmowy z opozycją, generałowie mieli ją w przysłowiowej garści. Dysponowali bowiem pełnym kompendium wiedzy na jej temat, którą wcześniej zebrała Służba Bezpieczeństwa. To dzięki tej wiedzy tak gładko udało im się doprowadzić do politycznego kompromisu w Magdalence, a następnie zainscenizować obrady przy okrągłym stole, który stał się symbolem polskiej demokracji. Ale ta wiedza nie tylko pozwoliła Jaruzelskiemu i Kiszczakowi na zrealizowanie ich własnego politycznego scenariusza. Ta wiedza była im niezwykle użyteczna po 1989 roku, kiedy trzymali w szachu całą polską scenę polityczną. Zresztą Jaruzelski wielokrotnie publicznie deklarował, że Solidarność nie była wcale chówcem aniołów. Trudno było nie uznać tych wypowiedzi Jaruzelskiego za sugestię przypominającą wszystkim liderom Solidarności o tym, że posiada on obciążającą ich wiedzę i że nie zawaha się jej użyć, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nie bez powodu zresztą Jaruzelski podkreślał, że aureole z nich pospadają. Podobnie było w przypadku generała Kiszczaka, który po roku 1989 wielokrotnie posługiwał się szantażem wobec polskich polityków. Tak było między innymi w 1999 roku, gdy Telewizja Polska pokazała film dokumentalny zatytułowany Skazani na siebie, w którym wykorzystano tajne materiały filmowe Kiszczaka z Magdalenki. Te nagrania wskazywały jasno, że doszło wówczas do bardzo bliskiej komitywy pomiędzy władzą a opozycją. Ten film wywołał przerażenie byłych liderów solidarnościowej opozycji. Nie kwestionowali oni prawdziwości tych nagrań, a jedynie wyrażali swoje
oburzenie z powodu ich opublikowania. Mocno zawstydzony Lech Wałęsa tłumaczył się wówczas słowami: ja wtedy wódki nie piłem, tylko usta w kieliszku maczałem. Z kolei poirytowany tymi nagraniami Władysław Frasyniuk wykrzykiwał: jak ktoś jest tajniakiem, to tym tajniakiem jest wszędzie. Ale czy w takim razie z tajniakami można było zawrzeć uczciwy kompromis? Nagrania z Magdalenki były takim przypomnieniem Kiszczaka wszystkim politykom III RP, że w jego domowym archiwum mogą znajdować się znacznie bardziej kompromitujące ich materiały. I jak pokazała rzeczywistość, takie materiały były. W lutym 2016 roku na wniosek IPN policjanci dokonali przeszukania mieszkania Kiszczaków, znajdując w nim setki dokumentów po byłej SB, wśród których były także te dotyczące Lecha Wałęsy. To dlatego właśnie politycy III RP zawsze bali się Jaruzelskiego i Kiszczaka i dlatego zawsze okazywali im szacunek. Nie mieli zresztą specjalnego wyboru, bo zgodzili się kiedyś na ich reguły i musieli tych reguł przestrzegać. Można więc powiedzieć, że w III RP było dokładnie tak, jak w kultowym Ojcu Chrzestnym. Tam również mafiozi specjalnie się nie lubili, ale w pewnym momencie musieli zawrzeć ze sobą kompromis i starać się go przestrzegać, okazując sobie szacunek. W następnym moim filmie opowiem wam o zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku. Dowiecie się, jaką cenę zapłacił kanclerz RFN Helmut Kohl, aby Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Związek Sowiecki zgodziły się na to zjednoczenie. Ten film zatytułowałem Cena Zjednoczenia. Gorąco zapraszam do oglądania. Partnerem kanału Zakazane Historie jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, którego celem jest budowanie nowoczesnej szkoły, rozwijanie kompetencji przyszłości oraz zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do edukacji wysokiej jakości, a także dbanie o innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, pan Michał Rychwalski, Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.